No więc tak, dziś postanowiłem, że nagram filmik taki, trochę recenzja, trochę moja opinia na temat właśnie Rometa RCR 125. Ogólnie motocykl został kupiony jakieś kilka dni temu. Jest to, tak jak już mówiłem, Romet RCR 125. No to tak, silniczek, pojemność 125 cm3, cylinder rzędowy. No ogólnie silniczek wydaje się dużo większy niż ta pojemność. Pojazd zakupiłem w Olsztynie. Jest on, no, można powiedzieć, stan idealny. Tutaj żadnej ryski najmniejszej nie ma. A to dlatego, że kupiłem go z przebiegiem 800, tam bodajże 70 km. Także no, ten silnik raczej jeszcze nie jest dotarty. Zrobiłem nim jakieś ponad 200 km. No przez tam, nie wiem, 2-3 dni, może 4. I myślę, że już coś tam na ten temat mogę powiedzieć, na temat tego motocykla. No to może zacznę od wyglądu. No, po prostu zakochałem się w tym motocyklu. Tutaj, no wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, ale on wygląda po prostu zajebiście. Z tyłu lampa LED, kierunki LEDowe. Nawet tak bym powiedział, że ten tył nawiązuje bardziej do Harley'ów. Troszkę. Taki bobber. W zasadzie to nawet nie jest cruiser, ani bobber. Bardziej bym powiedział, że to jest taki trochę cafe racer, ale to powiem później. Cóż, przód. Lagi, upside down. Z przodu klasyczna lampa, kierunki LED. Tutaj licznik i wskaźnik analogowe. No nawet powiem szczerze, że fajnie zrobione. Mi się ogólnie podoba, jak lampa z przodu jest taka właśnie klasyczna. Co do przodu, hamulce. No, dwie zajebiście duże tarcze. Bardzo duże tarcze. Nie wiem, czy to są 300 mm. Nie chcę tutaj kłamać. 4-tłoczkowe zaciski, także powiem szczerze, że no, Romet naprawdę się postarał, żeby to był motocykl, a nie kuźde jakaś mała pierdziawka. Z tyłu pojedyncza tarcza na 2 tłoczkach. Cóż jeszcze można powiedzieć? To jest wersja ogólnie rok 2016, ale zakup był 2018. Teraz ja jestem jego drugim albo trzecim właścicielem. W każdym razie, no, tutaj pan za długo się nim nie nacieszył. Pojeździł, troszkę rzeczy zrobił, zaraz też to powiem, co konkretnie. No i sprzedał, bo się przesiada na większy motocykl. Ja generalnie miałem kupować Hysunga GT125, bo po prostu tak mi się podobał ten motocykl, że powiedziałem, nie no, on jest po prostu mega. Pojechałem jakieś tam 100-150 niecałe kilometrów, żeby obejrzeć. Z ogłoszenia na Oliksie, które pan wystawił, no stan idealny, bla i w ogóle. No i generalnie maszyna z zewnątrz była no piękna, ale zajrzawszy pod silnik, okazało się, że karter był klejony. No i sobie po prostu odpuściłem. No poza tym tam się nie wkręcał na obroty, bla. Polowałem na Hysunga lub na Dailima, bo też bardzo podobnie wygląda Dailim Roadwin. Ale jak pojawiło się to ogłoszenie, po prostu mówię, no muszę, no
pierwszy rzut oka i mówię, biorę. Biorę, choćby nie wiadomo co. Także tak jak mówiłem, stan idealny, nie ma się tu do czego przyczepić. I teraz powiem tak, co ten pan tutaj zrobił w tym motorze. Otóż wymienione zostały standardowe wydechy fabryczne na przelotówki z nierdzewki, z kwasówki. Tutaj jest ogólnie DB Killer wstawiony, bo ja go nie będę wyciągał, bo pan mnie zapewnił, że ja ogłuchnę. I powiem szczerze, on na tych DB Killerach jest zajebiście głośny. Co tu jeszcze z takich rzeczy? Zawory EGR są wypierdzielone, więc motocykl ma, można powiedzieć, no więcej mocy, pełną moc bym powiedział. To co tutaj ten pan robił, tam zębatka z tyłu została wymieniona na jakąś inną. Cóż tu jeszcze? To może jeszcze powiem, jak wygląda chłodzenie. No chłodzenie, tak jak widać, tutaj jest chłodniczka, ale jest to chłodniczka oleju, czyli olej, chłodnica pod wpływem powietrza chłodzona, w środku olej, który się przez to wychładza. Tak jak mówiłem, silnik jest gabarytowo, wydaje się naprawdę duży. Ogólnie ze znajomych, którzy widzieli ten motocykl, no powiedzieli, że nie no stary, to na pewno nie jest 125. Gabarytowo też to nie wygląda jak 125. Ten motocykl waży na sucho bodajże 160 kg. No także sporo, bardzo sporo. Ale nie czuć tego. Z przodu lacze, no bardzo, bardzo szerokie. Nie wiem, to jest bodajże 120 chyba. Czy nawet szersze. 120, tak. 120 na 80, 17. Z tyłu chyba 140, jak dobrze pamiętam. Gdzieś tu jest napisane. Gdzieś tu, tak, 140, tam jest dokładnie napisane, 140. I powiem szczerze, ogólnie chciałem unikać Chińczyków, ale tak jak mówiłem, wizualnie, no po prostu zakochałem się. Jak usłyszałem, jak on pracuje i w ogóle, przejechałem się nim, no i wiedziałem, że to jest dla mnie motocykl. Ja jeździłem, tutaj jak widać stoi też obok, piękna maszyna, jest to Honda Shadow VT, też 125, silnik widlasty, czyli w układzie V. No i jeździłem troszkę tą Hondą ojca. To jest typowy cruiser. Nogi bardzo wysunięte do przodu. Tutaj są. I bardzo się przyzwyczaiłem do tej pozycji, ale tutaj, tak jak mówiłem, to nie jest taki typowy cruiser. Jest tu troszkę inna pozycja. Bardziej nawet bym powiedział, że sportowa. I tutaj po prostu ta pozycja jest mega wygodnie się siedzi. Nogi dla mnie idealnie ułożone. Troszkę pochylenie jest do przodu. Kierownica jest wąska, przez co takie, no nawet to jest wymuszone te pochylenie delikatne. Także no dla mnie pozycja jest ok. Ten motocykl wydaje się niski, chociaż tutaj tak patrzę na ojca Hondy, wydaje się, że nawet siodełko w Hondzie jest niższe. No ale mówię, troszkę no inna konstrukcja na pewno. Wracając do tego tematu odnośnie zakupu Żetoromet, no bałem się Chińczyka, bo widziałem też Rometa Division, co prawda pod marką Lexmoto, no ale to jest to samo. No i ojciec mówi, nie pchaj się w Chińczyki. Ale no wyszło jak wyszło. I powiem teraz właśnie o zaletach tego motocyklu. No więc tak. Może jeszcze powiem, co tutaj zostało zrobione przez tego pana, oprócz tych wydechów i tam cewek nowych, nie cewek, tylko świec lepszych i tych egierów i zębatki. Wymienione zostały lusterka, no takie typowo sportowe. No bardzo fajne, powiem szczerze. Mało w nich widać, ale jakoś te są ładniejsze. I
Jest alarm, fabrycznie jest w nim kostka do podpięcia alarmu i odpalania z pilota. No i on to wymontował, bo mu rozładowało tam któregoś razu akumulator przez zimę. Ja to teraz zamontowałem, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Fajny bajer, wydaje mi się. Odpalę jeszcze go, pokażę jak to chodzi. Automatyczne światła, właśnie, zapomniałem powiedzieć. LEDowe z tyłu, z przodu standard, jakaś tam żaróweczka, nawet nie patrzyłem jeszcze. Jakby ktoś pytał o tą naklejkę, no tak, to ja ją nakleiłem. Także bardzo polskie. Odpalamy, jak to chodzi. A no tak to chodzi. No. No, pewnie nie odzwierciedla tutaj na telefonie rzeczywistości ten dźwięk, ale uwierzcie mi, no robi to wrażenie. Dobra, to tak, zalety, bo się rozgadałem. Zalety, no dla mnie gabaryty. To nie wygląda na zwykłą 125, to wygląda na zdecydowanie większy pojazd, motocykl. Pozycja dla mnie mega. Lacze, no kurczę, cholera jasna, po prostu on się trzyma drogi. On dosłownie jest jak przyklejony. Co prawda manewrowość przykładowo na parkingach jest bardzo ograniczona przez te szerokie kapcie, ale zakręty, no mam wrażenie, że mógłbym się położyć po prostu na tym motorze i jechać z pełną prędkością. A co do prędkości, właśnie chyba przez te EGR-y i przez ten przelot, ja jestem no troszkę duży, w sensie wagowo. Ważę no jakieś tam 92-93 kg. W kurtce plus kask, no myślę, że to jest gdzieś koło 100 plus buty. I wracałem po zakupie z Olsztyna właśnie tym motocyklem. I kuźwa mać, bezproblemowo przy mojej masie on leciał 120 km na godzinę. Gdzie tu silnik no jeszcze nie jest dotarty. Ja wiem, tutaj będzie zaraz jakiś hejt, że no co ty, nie powinieneś tak zapierdzielać. Ale no wiadomo, każdy chce sprawdzić swój motor, swoją maszynę. Także tyle bez problemu utrzymywałem. I myślę, że osoba lżejsza spokojnie by do tych 125-130 może podbiła. Zobaczymy po dotarciu, czy się zwiększy prędkość maksymalna. Zalety mówiłem te lacze, mówiłem pozycję za kierą, wygląd wizualny, tak, tutaj wygląd samego silnika. No design, no po prostu no jest mega, nie? Jest mega. Teraz może tak, żeby tutaj, żeby nie było za wesoło, po tych 200 ponad kilometrach ja powiem wady. Moim zdaniem największą wadą tej maszyny jest kuźwa skrzynia biegów. Nie jest to jakieś tam aż tak... Znaczy powiem inaczej. Biegów nie czuć praktycznie przy wrzucaniu. Ciężko jest znaleźć bieg neutralny. No ta skrzynia jest taka, nie wiem, jakby miękka. Ciężko mi to tak określić, ale no ciężko jest te biegi znaleźć. Chociaż no z jakieś tam doświadczenie mam i no po prostu już no, na czuja wiem co i jak. No ale tak, skrzynia biegów mogła być lepsza, zwłaszcza ten bieg neutralny przy wrzucaniu. Dalej. Co tu miałem powiedzieć? Jak wracałem, to miałem jakiś problem dziwny z wskaźnikiem paliwa. On raz spadał do zera, raz podrastał. Nie wiem, czy przez to, że było po prostu mniej tego paliwa w zbiorniku, a ja troszkę się rozpędziłem. Na razie jest dobrze, więc nie wiem, no to ciężko mi tu stwierdzić. Zobaczymy w praniu, jak te paliwo będzie ubywać, bo nie ukrywam, że zatankowałem go do pełna. Odjechałem te 100 km, no trochę ochochlował, bo 4,5 litra na setkę mi opierdzielił. I dolałem. No i teraz będę musiał obserwować. Wada druga, numer 2. Już to zostało zrobione. Te kierunki tylne, przednie nie, tylko tylne, zajebiście parowały. No było w nich dużo wody, ale ja je wziąłem, że tak powiem, na warsztat, rozebrałem je.
Znaczy, w zasadzie ich nawet nie rozebrałem, bo bym musiał je wyrzucić. A nie ukrywam, że tak trochę z częściami jest problem, chociaż akurat kierunki widziałem na internecie. Rozebrałem to, no i wziąłem to, zrobiłem. Musiałem wywiercić otwór, bo widocznie tu Chińczyk jak składał, to nie wiem, wilgoć się dostała czy coś, to było zbyt szczelne. Ale to nie miało gdzie odparować, ja to suszyłem chyba z 2 godziny. Nic z tym się nie działo. Więc zrobiłem otwory i te powietrze sobie, ta woda odparowała. Kolega mi, Michałek, pozdrawiam, pożyczył uszczelkę w płynie, czy tam płynna uszczelka, tak to się nazywało, chyba od K2. No i cóż, na razie to się sprawdza. Zobaczymy. Muszę obserwować, wiadomo, to było niedawno zrobione. Nic się tu nie dzieje, póki co. No, duży minus za to. No. W nowym motocyklu to tak, kurczę, no kiepsko troszkę. Następna wada. Następna wada, właśnie. Już ja pokazuję. Tu mam parę gratów od tego pana. To, co on wszystko wymontował, to tu jest fabryczne wydechy, nawet zębatka, EGR-y. To jest mocowanie tej lampy. Ale ja mam wrażenie, że to jest po prostu robione, nie wiem. Ja wiem, że to jest nierdzewka, ale no ta blacha mogła być grubsza, bo po prostu ona zachowuje się, kurczę, kawałek plastiku. Jak ja wracałem tym motorem, to myślałem, że dostanę no, padaczki, jak patrzyłem po prostu na przód, na światło. Ona tak drgała. No, dużo daje to, że te lufy są na przelot, więc drgania też jakieś tam powodują, ale no to się tak nie powinno zachowywać, więc no wyciąłem sobie nierdzewkę. Że nie wygląda to tam nie wiadomo jak, bo to chałupniczo składane. Wyciąłem 2 blaszki na wzór, pospawałem je, szlifowałem ładnie. No i co? No i trzyma się, no blacha jest grubsza, tam jest bodajże chyba to jest 4, a tutaj jest blaszka 2, no to jest różnica 2 razy, tak? No i sprawdza się ten patent. No, to właśnie to zostało przede wszystkim od razu zrobione, bo ja no, nie byłbym w stanie z tym jeździć. Zwłaszcza, że no, innym kierowcom też pewnie jakoś bym uprzykrzał życie. Następna wada. Lagi, mimo że są upside down, to nie wiem czym to jest spowodowane. Będę musiał sprawdzić, czy tu nie ma żadnych luzów. Jak jadę po wertepach, po jakichś dołkach, fajnie, lagi zarąbiście amortyzują, ale tu jest jakieś stukanie. Ja nie wiem, czy to może być jakieś gdzieś łożysko, czy tu coś gdzieś uderza. Ciężko mi stwierdzić, bo no, ciężko jest ocenić takie coś podczas jazdy. No niby to jest pod ręką, ale naprawdę nie wiem. Pomyślę, posprawdzam śrubki. Zawieszenie. Też moim zdaniem to jest wada. Co prawda w tej wersji to jest rocznik 2.16, ale tu już wypust był chyba po czerwcu, więc lagi są regulowane. Jest na soft ustawione, na największą miękkość. Z tyłu też regulacja jest jakaś tam. Ale jadąc po dziurach, no, nasza dupa zaczyna tańczyć makarenę, nie? Giba się w każdą stronę, ale to muszą być naprawdę duże jakieś tam wertepy. Jechałem do brata z ojcem odeskortować tą piękną maszyną, jeszcze raz ją pokażę. Honda Shadow VT. To no dupa mi tańcowała, nie? Skakałem po prostu jakbym wpadł po krzywy. No i cóż, no ja myślę, że to chyba z wad tyle. No pewnie jakieś tam wyjdą przy okazji. Mam nadzieję, że nie, bo słyszałem, że elektronika też się psuje, że rzekomo skrzynia biegów ma jakieś problemy, że się dość szybko jakaś tulejka tam wyrabia. No, dmuchać na zimne. Romet RCR 125. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. No, ogólnie
polecam z czystego serca, naprawdę. W tej maszynie idzie się zakochać. No, zwłaszcza, że taki nietypowy biały kolor, jak ten. Customowe wydechy, robione na zamówienie. No, lustereczka, wiadomo, każdy sobie może wymienić. Tak chodzę w tej weftę, no nie wiem, tutaj ciężko mi się gada i myśli jednocześnie, co mi tu jeszcze przychodzi do głowy. Ale, o właśnie, patencik, ten pilocik, ja dzisiaj to podłączyłem, ten sprzęt, on jest tu pod tą pokrywką przyczepiony, alarm z, tak jak mówiłem, kostka jest fabryczna do wpięcia ze sterowaniem zapłonem, plus alarm, podpiąłem to. No, tak to działa. Naciskamy tutaj na pilociku 2 razy w ciągu 3 sekund. Maszyna odpala. Kluczyk nam nie jest do niczego potrzebny. Gasimy go. Tak, można go uzbroić po cichu. No ale to takie rzeczy kosztują tam parę groszy na Allegro. Plus jest taki właśnie, mówię, za tą kostkę nie trzeba tutaj kombinować, tylko podpinamy pod kosteczkę, podłączamy masę i jest wszystko git, nie? Także tak to wygląda ten romecik. Jeszcze raz serdecznie polecam. Mam nadzieję, że może jakiś tam filmik jeszcze wstawię. Może z jazdy, może po dłuższy, jakiś tam po kilku tysiącach kilometrów. No, z mojej strony polecam ogólnie naprawdę tą maszynę. Jeżeli ktoś chce wyglądać poważnie, mieć dużą gabarytową maszynę, a nie ma kategorii A na przykład, a może jeździć na B, to jak najbardziej. To tyle. Pozdrawiam, lewa w górę.